Witam. Dzisiaj zestawik Parker 61. Jeszcze w oryginalnym kartonowym opakowaniu. Jak tutaj widać, ten model zestaw nosił nazwę Duet. Za chwilę się okaże dlaczego. W środku tego kartonowego opakowania mamy etui takie oklejone materiałem. Tutaj jest w środku już wyjaśnienie. Duet to oczywiście zestaw dwóch elementów. W środku mamy logo Parkera. To po roku 58, a więc od roku 58 był ten model sprzedawany. Tutaj mamy rzut pierwszy oka na ołówek, który jest w tym zestawie. Jest to skówka pozłacana z takim rainbow wzorem. Wysuwany grafit poprzez pokręcanie skówki. Można, oczywiście to jeszcze ciężko schodzi. Gumka skamieniała, niewiele tu już można gumować i tak się ten grafit właśnie wysuwa. No, ciasno to wszystko chodzi, ale to dobrze, to znaczy nie było często rozbierane. Taki jewel jest na górze i długi klips, tradycyjna strzałka parkerowska i w tym ujęciu tutaj postaram się pokazać właśnie ten efekt rainbow, który jest na skówce. Taki sam efekt jest oczywiście na piórze, bo to już teraz prezentuje pióro. Drugi jewel mamy z tej strony, z tworzywa sztucznego oczywiście, korpus metalowa, skówka pozłacana, numer modelu tutaj z boku widzimy. Też trudno to pokazać, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób widać tutaj dwukolorowe takie łuki w kształcie tęczy, które są widoczne. Natomiast jest to model ze strzałką oczywiście tutaj i z takim bardzo cienkim pierścieniem, które produkowane były do roku 62, a więc pióro pochodzi z lat między 58 a 62. I jest to oczywiście napełniane takim systemem bezdotykowym, że tak powiem. To się tę końcówkę wkładamy do atramentu i przez tę dziurkę na końcu zaciągany jest atrament do środka kapilarnie, na zasadzie systemu kapilarnego. Długość tego pióra dla mnie jest odpowiednia, żeby bez skówki pisać, ale skówka założona z tyłu dodaje charakteru wizualnego temu przedsięwzięciu pisania. Szybkie dane techniczne, porównanie z Duofoldem, Sonetem, Lamiale Stary i Pelikanem 140 to długość soneta ze skówką i bez. Tak się ten model prezentuje gabarytowo. To daje 13,5 cm z założoną skówką i 12,4 mm bez skówki sam korpus. Średnica 1 cm w tym miejscu, gdzie trzymamy, a 1 cm i milimetr w środku korpusu. Całe pióro ze skówką waży 18 gramów. Pióra nie napełniałem, maczam tylko stalówkę, jako że niewiele tu można zamoczyć, to na długo pewnie atramentu nie wystarczy. To grubość tak F się domyślam, bo oznaczenia na stalówce nie ma. Nie rozbierałem, bo łatwo nie jest to rozbieranie tego pióra, ale jak widać nawet chwilowe zamoczenie tej stalówki pozwala na pisanie. No, odwróconą stalówką się nie da. Natomiast grubość w jedną i w drugą stronę mniej więcej jest takiej samej jakości, można powiedzieć. Bardzo jestem zadowolony, że udało mi się parę lat temu upolować ten zestaw. Jeszcze tutaj właśnie z systemem kapilarnym, bo potem 61 miały już później napełnianie konwerterem i nabojami.
Natomiast efekt cały tutaj wizualny tworzy ta skówka z efektem takiej tęczy. Natomiast nie jest łatwo to pokazać w tym oświetleniu i mam nadzieję, że choć trochę jakości tego wykonania byłem w stanie tutaj pokazać. Tak jak już mówiłem, Parker 61 to jest po Wacomaticu moje drugie biuro ze stajni Parkera. Na koniec przypominam, 12-13 kwietnia widzimy się w Katowicach na Pen Show. Do zobaczenia.